Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jak wykorzystać słowa Powella podczas Jackson Hole? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Jak wykorzystać słowa Powella podczas Jackson Hole? Spotkanie bankierów centralnych Jackson Hole zaczyna się już za kilkadziesiąt godzin, więc warto zauważyć, co się może wtedy wydarzyć i jak wykorzystać pewnego rodzaju te wydarzenia do własnego tradingu, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo, czyli uzyskać przewagę statystyczną i próbować przynajmniej to, co się wydarzy, przekuć na jakieś profity dla siebie. Natomiast na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? To posiedzenie i te informacje od bankierów centralnych będą miały naprawdę duże przełożenie na wydarzenia rynkowe, więc zanim poznamy te informacje płynące z Jackson Hole, z tego spotkania, prawdopodobnie czeka nas sesja na przeczekanie, doczekanie na to, żeby tutaj wychłodzić wskaźniki i po prostu doczekać, zacząć dyskontować później to, co się pojawi na rynku. Więc dzisiejsza sesja na Wall Street powinna przynieść nam konsolidację, małą zmienność, aktywność i jak odsyłam do porannego wpisu, pokazywałem, jak istotne jest dla indeksu S&P to, że wsparcie 4100 punktów cały czas działa. Ono tworzy ważną strefę wsparć i oczywiście górne ograniczenie tej konsolidacji to są ostatnie maksima, czyli strefa około 4300-4350 punktów. Tam mamy już nie tylko ostatnie maksima, ale także średnią 200-sesyjną. Tam mamy linię trendów i różnego rodzaju inne techniczne wskazania. Dlatego ta strefa oporowa jest tak istotna i dla traderów będzie to niezwykle istotne, która bariera prędzej popadnie. Czy padnie wsparcie 4100 punktów, a wtedy otworzy się naprawdę szansa na mocny spadek, ruch w dół, dyskontowanie negatywnych scenariuszy dla amerykańskiej gospodarki, prawdopodobnie także dla światowej gospodarki. I oczywiście obserwacja w sytuacji, kiedy doszłoby jednak do wzrostów i indeks S&P zacząłby przechodzić przez ten opór, czyli ostatnie maksima. A w takiej sytuacji byłby to sygnał, że amerykańska giełda dyskontuje raczej dobry scenariusz. Będzie zakładać, że spowolnienie gospodarcze, recesja będzie płytka i krótka, a nie długa i taka dość mocna. Więc inwestorzy dostali bardzo interesujące wskazania techniczne, statystyczne dotyczące tego, co będzie wskazywał nam indeks S&P w najbliższym czasie. Jeszcze raz przypominam, 4100 od dołu i ostatni maksima od góry. Będziemy patrzeć, który poziom pierwszy padnie. Natomiast przez następne godziny, prawdopodobnie dzisiaj i jutrzejsza sesja będzie jeszcze taką sesją na przeczekanie, doczekanie na te informacje, które będą spływały z Jackson Hole. Natomiast ten tytuł tego wpisu brzmi tak, jak wykorzystać słowa Powella podczas Jackson Hole. Jeżeli pojawią się słowa prezesa Fedu dotyczące tego, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce, to Bloomberg stworzył taką ciekawą statystykę, która pokazywała, jak zachowywał się indeks S&P parę minut po rozpoczęciu decyzji w sprawie stóp procentowych, jak zachował się kilka godzin po tym, jak dowiedzieliśmy się, jakie były słowa prezesa Powella, jaka była decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych i okazywało się, że bez względu na to, którą konferencję, które takie wydarzenie braliśmy pod uwagę, to w pierwszych 5 minutach od rozpoczęcia przemowy prezesa Powella tutaj indeksy giełdowe generalnie spadały. Widzimy tutaj, jaka była zmiana indeksu S&P 5 minut po rozpoczęciu po rozpoczęciu przemowy prezesa Powella. A jaka była później reakcja tego samego indeksu 6 godzin po tym, co powiedział prezes Powell. I co się okazywało? Że po 6 godzinach od rozpoczęcia przemowy prezesa Powella indeksy giełdowe, w tym wypadku indeks S&P zawsze poszedł do góry. I to nawet te wzrosty były znaczące. Jak widzimy tutaj na tej dywergencji ta różnica wynosiła przeciętnie około 1,5%, natomiast minimalna zmiana wynosiła niecały 1%. Więc widzimy, że w sytuacji, jeżeli prezes Powell przemawia w tym roku, ma to generalnie
gołębie przesłanie, a nie jastrzębie przesłanie. I jak to wykorzystać? Jest wtedy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, kiedy przemawia prezes Powell, że indeks giełdowy pójdzie w górę niż pójdzie w dół. No i jestem bardzo ciekawy, czy ta statystyka się okaże trafna i czy ci, którzy krótkoterminowo spekulują, będą dzięki tej statystyce osiągali jakąś przewagę w handlu. No zobaczymy, co się wydarzy, więc teoretycznie, jeżeli prezes Powell coś będzie mówił podczas spotkania Jackson Hole, to jest większa szansa, że indeks giełdowy pójdzie w górę i to pójdzie w górę nawet około 1,5%, niż żeby indeks giełdowy spadał. Jak będzie, zobaczymy. Ta statystyka jest ciekawa i będziemy do niej wracać, więc myślę, że czekajmy na wszystkie informacje dotyczące tego, kiedy prezes Powell zacznie przemawiać podczas tego spotkania Jackson Hole, które się rozpoczyna już za kilkadziesiąt godzin. Jeżeli jesteśmy przy indeksach giełdowych, obserwujmy oczywiście zachowanie indeksu DAX. Wygląda na to, że poziom 13 000 punktów nie zostanie pokonany aż do wyników spotkania w Jackson Hole, czyli byki ładnie się bronią i na razie czekamy. Jeżeli popatrzymy na zachowanie indeksu europejskiego Eurostoxx 50, to widzimy, że strefa 3800-3900 punktów jest naprawdę ważnym i mocnym oporem. Gdyby się okazało, że w następnych tygodniach i miesiącach te opory zostają pokonane, to oczywiście odwraca się tendencja spadkowa na wzrostową, ale na razie jest raczej większe prawdopodobieństwo dalszych spadków niż dalszych wzrostów. Tak to po prostu wygląda. Kiedy zobaczymy na ten indeks Eurostoxx, ale 50 w porównaniu do zachowania euroindeksu, to widzimy, że spadające euro, czyli spadająca wartość europejskiej waluty nie sprzyja europejskim akcjom. Czyli jeżeli euro-dolar spada, jest większe prawdopodobieństwo, że akcje europejskie będą spadać. Kiedy zobaczymy oczywiście następny wykres pokazujący zachowanie euro-dolara i jakie jest przełożenie tego zachowania euro-dolara na zachowanie europejskiej inflacji, to w tym wypadku rośnie także prawdopodobieństwo, że inflacja w strefie euro będzie szła dalej do góry. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy euro-dolarze, to warto obserwować oczywiście to, co się teraz dzieje, ponieważ jesteśmy po pierwsze na dolnej krawędzi 8-letniego kanału spadkowego. Poziom parytetu został wyraźnie naruszony. Myślę, że jeszcze nie można mówić o trwałym pokonaniu, ale jest bardzo, bardzo blisko tego, żebyśmy trwale przełamali poziom parytetu. Jeżeli ostatnie minima zostaną pokonane, to oczywiście otwiera się perspektywa do spadku w okolice 0,98, a jeżeli zostanie pokonany parytet, no to oczywiście pojawi się momentalnie tendencja na to, żeby grać na formację podwójne dno z linią szyi na poziomie 1,0350. Natomiast dlaczego poziom 0,98 jest bardziej prawdopodobny? Ponieważ na następnym wykresie widzimy, że Bloomberg podaje, że najwięcej obecnie opcji wygasa właśnie na strajku 0,98 z tych takich podstawowych opcji waniliowych puts, więc scenariusz bazowy zakłada, że raczej będziemy świadkami ruchów w okolice 0,98 niż żebyśmy byli świadkami wzrostów, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Następny ciekawy wykres pokazuje, jaki jest wpływ umacniającego się amerykańskiego dolara na światowy handel i widzimy, że to, że amerykański dolar się umacnia, to jest zła informacja dla globalnego handlu. No i oczywiście jestem bardzo ciekawy, co się będzie dalej w tym wypadku działo. Jeżeli jesteśmy oczywiście przy amerykańskim dolarze i przy rynku walutowym, to warto także zwrócić uwagę na zachowanie funta brytyjskiego. Ponieważ wygląda na to, że duzi gracze, czyli te hedge fundy, duże fundusze inwestycyjne są bardziej bycze dla rynku funta brytyjskiego niż cały inny reszta rynku, która generalnie jest na krótkiej pozycji. I to jest ciekawe. Zobaczymy w perspektywie następnych tygodni, kto ma rację. Czy hedge fundy, czyli ci inwestorzy, którzy teoretycznie mają większą wiedzę, większe doświadczenie i większe zasoby informacyjne, czy szeroki rynek, który jest generalnie w tym wypadku na krótkiej pozycji, ale oczywiście te fundusze hedgingowe, które są byczo nastawione dla funta brytyjskiego, jak wynika z tego wykresu, należą do tych, które są w grupie obserwacyjnej Citibanku.
Natomiast jeżeli jesteśmy oczywiście przy ważnych wydarzeniach, przy różnych klasach aktywów, to obserwujmy oczywiście amerykańskie obligacje, ponieważ rentowności poniżej 3% stają się faktem, powyżej 3% stają się faktem, ale amerykańskie obligacje są teraz na ważnym wsparciu i ten poziom, który widzicie Państwo na wykresie z platformy X-Station, czyli poziom 117,50, wydaje się być ważnym punktem odniesienia i wsparciem. Jeżeli oczywiście wsparcie zostałoby pokonane, to amerykańskie obligacje otwierają sobie przestrzeń do następnej fali spadkowej cen, czyli do wzrostu rentowności. Natomiast może się pojawić w tym miejscu pewnego rodzaju kolejny popyt i myślę, że będzie to efekt oczywiście tego, co się pojawi podczas spotkania Jackson Hole. Być może także po słowach prezesa Powella dojdzie do mocnych ruchów na amerykańskich obligacjach, tak samo jak na amerykańskim dolarze i na amerykańskich akcjach, o czym było na samym początku tego wpisu. Więc te spotkanie Jackson Hole wydaje się być kluczowe dla właśnie tych trzech klas aktywów: obligacji, amerykańskiego dolara i indeksów giełdowych. Kiedy jesteśmy oczywiście na rynku stóp procentowych, to widzimy, że amerykańskie obligacje, które tutaj dyskontują inflację, wyraźnie spadają, a to ma być zapowiedź tego, że w następnych miesiącach, w następnych kwartałach inflacja w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno spada. I jeszcze raz przypominam, to są wyniki i efekt obstawiania przez inwestorów własnymi pieniędzmi trajektorii inflacji. To nie są oczekiwania jakiejś ankiety. To po prostu tak wynika z tego, jakie są przepływy na tych papierach, a inwestorzy własnymi pieniędzmi stawiają na scenariusz albo wzrostu inflacji, albo spadku inflacji. I w tym wypadku, wykorzystując te papiery, które widzicie Państwo na wykresie, widać, że obstawiane jest teraz wyraźne wyhamowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych. I obserwujmy także zachowanie ropy naftowej, która w tym wypadku wraca na poziom $93 i oczywiście oddala się perspektywa spadkowa, ma duże znaczenie, poziom $93 pełni rolę punktu odniesienia i dodatkowo widać, że zaczynamy przekraczać średnią kroczącą na wykresie i moim zdaniem rodzi się większa szansa na mocniejszy ruch do góry. Dlaczego tak się dzieje? No wczoraj pojawiły się informacje, że Arabia Saudyjska zamiast zwiększać podaż ropy naftowej, to zamierza zmniejszyć podaż ropy naftowej. To jest bardzo ciekawe i zagadkowe posunięcie po tym, jak na początku parę tygodni temu prezydent Biden był w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zamiast zwiększyć moce produkcyjne, to sygnalizuje nam, że będzie je zmniejszać i to powoduje teraz wzrosty ceny ropy naftowej. Kolejna klasa aktywów, czyli kryptowaluta. Tutaj niewiele się dzieje i być może właśnie kryptowaluta sygnalizuje nam, że dzisiejsza sesja na Wall Street będzie spadkowa, będzie bardzo umiarkowana, nie będzie dużej zmienności i będziemy czekać po prostu na Jackson Hole i na słowa prezesa Powella i innych bankierów centralnych, ponieważ to jest wydarzenie kluczowe końcówki sierpnia. I przejdźmy teraz do polskich aktywów. Polskie obligacje są cały czas sprzedawane. Widzimy, jak ETF na całą polską krzywą dochodowości cały czas spada, ale jesteśmy cały czas nad wsparciem w okolicach 177, czyli na razie moim zdaniem, pomimo tego, że wybiliśmy się dołem z formacji kanału wzrostowego, przypominającej formację flagi, moim zdaniem to jest raczej ruch powrotny do wsparcia niż jakaś kolejna faza fali do tego, żeby polskie obligacje zaczęły rosnąć na rentowności, czyli żeby ceny spadały. No ale oczywiście nie będę się upierał przy swoim zdaniem, jeżeli oczywiście wsparcie zostałoby tutaj pokonane. Jeżeli popatrzymy na rynek złotego, widzimy dzisiaj stabilizację i to jeszcze raz podkreślam, rosnącą relatywną siłę złotego względem euro-dolara. Euro-dolar tworzy swoje nowe 20-letnie minima, a euro-złoty nie tworzy swoich ekstremów. Nie jesteśmy nawet zbliżeni do maksimów sprzed 2 miesięcy i podobnie jest na dolar złotym, chociaż oczywiście jesteśmy bliżej, zdecydowanie bliżej maksimów sprzed 2 miesięcy oraz oczywiście będę przypominał ten wykres bardzo często. Jesteśmy coraz bliżej górnej krawędzi 8-letniego, kilkuletniego, 6-letniego kanału wzrostowego i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje, że ostatnie maksima nie zostały utworzone w próżni, tylko dokładnie w miejscu, gdzie przebiega górne ograniczenie tej wieloletniej formacji kanału wzrostowego. Wniosek jest taki, że jeżeli oczywiście dolar złoty przekroczy poziom 4,80,
i zbliżymy się do poziomu 4,85, to oczywiście zagrywka na podwójny szczyt, na grę, na następne odbicie od tego górnego ograniczenia kilkuletniej formacji kanału wzrostowego będzie jak najbardziej uzasadnione i będziemy się na to nastawiać. Ja przynajmniej będę się na to nastawiał. I warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj lekkie spadki. Próbujemy zanegować wczorajszą sesję. Po prostu moim zdaniem rynek czeka teraz na tym wsparciu, co się dalej wydarzy. Jeżeli nie pokonamy ostatnich minimów z wczoraj, z przedwczoraj, to oczywiście sytuacja może sprzyjać tendencji wzrostowej, jeżeli inwestorzy na Wall Street uznają, że warto próbować grać na wzrosty. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały dają jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.